Cześć! Dzisiaj podłączymy sterownik, który ostatnio wykonaliśmy. Zapraszam. Moją koncepcją jest umieszczenie sterownika w prawym jajku. Jak widać, miałem tu już kilka urządzeń podłączonych, czyli manetki, ładowarkę USB czy obrotomierz. Chciałbym to teraz trochę uporządkować, żeby nie wisiało tak ordynarnie na pająku. Najpierw zajmijmy się rozbrojeniem tego, co tutaj zastaliśmy. Ważny temat. Zawsze przed zabawą z instalacją elektryczną warto odpiąć akumulator, żeby w przypadku jakiegoś zwarcia nie popalić sobie kabelków. No dobra, powoli zabieramy się za identyfikację. Na chwilę obecną trzeba zarobić odpowiednie konektorki tak, żeby pasowały do modułu. Ja teraz zajmuję akurat się sekcją zasilania. Skoro mamy plusa, czas zabrać się za masę. Musimy rozkminić, co z tego pająka tutaj rzeczywiście idzie jako minus bezpośrednio do akumulatora. Skoro mamy już wybranego pacjenta, którego będziemy teraz męczyć, jeszcze upewnijmy się na pewno, czy to jest masa, która jest podpięta bez żadnego urządzenia. Najprościej to sprawdzić po prostu miernikiem. Jeżeli jest z kabelka przejście bezpośrednio do metalowego elementu, wszystko jest dobrze. Pierwszy strzał i celny. Dobra, zaróbmy tutaj konektor. Ja wymyśliłem to tak, jak w sumie powinno być, że kable prądowe zazwyczaj są gniazdem, a odbiorniki wtykami. Dzięki temu nie pomylimy, że coś będzie podpięte bezpośrednio do akumulatora, a reszta nie będzie działać. No dobra, to mamy. Teraz rozbrójmy sterowanie przekaźnikiem. U mnie jest to brązowy kabel. Skąd wziąć taki kabel i jak go wyciągnąć, będzie wytłumaczone na końcu filmu. Tymczasem znowu obróbmy kabel, zaróbmy konektor. Zresztą cały film dzisiaj będzie praktycznie tak wyglądał. Skoro mamy zidentyfikowane i przygotowane już 3 podstawowe kable, czyli zasilanie po stacyjce plus stały z akumulatora i masa, możemy bezpiecznie całość odciąć i zidentyfikować, które kable do którego urządzenia dochodzą. U mnie będzie to w miarę proste. Najłatwiej w ogóle jest wtedy, kiedy montujemy coś na świeżo i nie musimy dochodzić metodą inżynierii wstecznej, to co kiedyś wykminiliśmy, ale myślę, że poradzimy sobie bez problemu. Te 2 przewody odpowiadają za zasilanie manetek. Łatwo rozpoznać, bo stosunkowo najgrubszy kabel. Teraz zostaje obrobić przewody od obrotomierza i ładowarki USB. Tutaj krótka piłka. Skoro wszystkie kable załatwione, teraz możemy przymierzyć się do próbnego odpalenia sterownika. Podepnijmy sobie zasilanie, zaczynamy od masy w tym wypadku. Teraz przypinamy kabel plusowy. Tak, ten zielony, tak, dobrze. I teraz czas na podłączenie całej reszty, czyli wszystkich poszczególnych odbiorników prądu. Teraz idą przewody od obrotomierza
kolei na przewody manetkowe. I te od ładowarki. Zwróćcie uwagę, że całość podpinam przy wyjętym bezpieczniku głównym w sterowniku, żeby zapobiec ewentualnym jakimś zwarciom w razie jakiegoś drobnego wypadku i zwarcia w module tudzież urządzeń podłączonych poza. Teraz włożyłem bezpiecznik, trochę jeszcze takiej kosmetyki, w międzyczasie był podpięty kabelek od sterowania po stacyjce i zaraz możemy próbować zrobić jakiś test. Delikatnie poukładajmy kabelki. Kable są wzmocnione izolacją, żeby się przypadkowo nie porozpinały, na przykład od wibracji czy jakichś innych dziwnych sił panujących podczas jazdy. I możemy spróbować zobaczyć, co się zaraz stanie. Jeśli uważasz, że materiał na kanale jest wartościowy i chciałbyś dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju, rozważ subskrypcję. Tak po prostu. Z góry dzięki. Tak moduł mniej więcej wygląda z podłączonymi wszystkimi kablami. Możemy przystąpić do pierwszego testu. Mam nadzieję, że ostatniego, bo wszystko będzie działać. Przekręcamy kluczyk. Z lewej strony są manetki, z prawej strony widzimy obrotomierz. Wszystko działa jak powinno. Super. Dobra, a teraz przejdźmy już do ostatniej rzeczy, czyli jak wyciągnąć sobie to zasilanie po stacyjce. Na filmie tego nie pokazałem, bo już miałem podciągnięty odpowiedni przewód, ale już śpieszę z rozwiązaniem. Musimy znaleźć odpowiedni schemat dla naszego motocykla, a na nim w tym przypadku szukamy sekcji Main Switch, czyli stacyjka, włącznik główny. Sprawdzamy, jakie kabelki do niego dochodzą. Tu widzimy, że w tym przypadku czerwony jest plus, jest podciągnięty bezpośrednio z akumulatora poprzez bezpiecznik 20A do stacyjki. Ze stacyjki wychodzą 3 przewody. Pierwszy wychodzący kabel oznaczony na schemacie w kolorze żółtym jest odpowiedzialny za sygnał dźwiękowy. Drugi, niebieski, jest odpowiedzialny za przednie oświetlenie włączane od razu po stacyjce, a trzeci, fioletowy, idzie do tylnych świateł. I właśnie ten kabel użyłem do sterowania przekaźnikiem. Te przewody idą zaraz obok akumulatora w moim modelu, w związku z tym nie było problemu, żeby ten kabel podciągnąć razem z zasilaniem bezpośrednim z akumulatora, więc taką opcję wybrałem. A wy jaką opcję wybierzecie? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!